Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie, z tej strony mówi Olaf, witam na kanale Olaf Jasnowic. Kanał jest poświęcony szerokiej tematyce, będziemy tutaj spotykać filmy dotyczące poszukiwania skarbów, głównie za pomocą wykrywaczy metalu, ale też innymi niekonwencjonalnymi metodami. Będę poruszał też tematy ogólne, jak wydarzenia polityczne i wszelkiej maści wydarzenia światowe, europejskie czy polskie. I najważniejsze, ostatnie, moje ulubione, czyli właśnie szeroko pojęta tematyka dotycząca przepowiedni, proroctw, wszelkiej maści jasnowidzów, czy jakichś zjawisk niewyjaśnionych, czy snów proroczych. To wszystko będzie poruszane na tym kanale, czyli tak jak mówię, właśnie wykopaliska, wykrywacze metalu, ziemia, saperki, kopanie, błoto. I oprócz tego wydarzenia, polityka, gospodarka, wszystko, plus oczywiście przepowiednie i proroctwa i sny. To jest moja ulubiona tematyka, do której gorąco zachęcam wszystkich. I w tym dzisiejszym odcinku właśnie poruszymy ostatnie sny i ostatnie poczucia jasnowidza z Gdańska. Poczucia te są zapisywane właśnie w telefonie komórkowym. Niektórzy pytają się, dlaczego właśnie tutaj w tej komórce zapisuję SMS-y ze snami, SMS-y właśnie z poczuciami. To jest robione właśnie dlatego, że te sny, te SMS-y właśnie o snach, czy SMS-y o przepowiedniach są swoistym dowodem na jasnowidzenie, czyli jeżeli właśnie coś wyczuję i napiszę o tym SMS-a i potem mija jakiś odcinek czasu i to się realizuje, to jest to dowód na to, że to zostało powiedziane wcześniej, tak? Takim dowodem są też filmy na YouTubie, posty na Facebooku, czy w innych mediach społecznościowych. Chodzi o to, że to jest powiedziane wcześniej, tak? Że coś, jakaś zapowiedź czegoś, tak? A rozsądzenie tego, czy istnieje zjawisko jasnowidzenia, czy nie, pozostawiam każdemu z Was. Jedni wierzą, inni nie. Jest wolna wola, każdy ma swoje poglądy, każdy ma swoją wiarę lub jej brak. Dobra, i zadzwonimy dzisiaj do Pawła. Niektórzy z Was znają Pawła, on brał udział w wielu audycjach na kanale Jasnowidza z Gdańska, którego link tutaj umieszczę. I Paweł jest takim fascynatem, właśnie zajmuje się właśnie analizą takich rzeczy, tak samo jak i ja. I to właśnie Paweł zwrócił uwagę, że ostatnie SMS-y niesamowicie się sprawdziły, co będzie starał się nam przedstawić. I też Paweł zwrócił uwagę właśnie, że kiedyś, pół roku temu właśnie wypełniło się taka zapowiedź, taki właśnie SMS jasnowidza, zapowiadający na miesiąc wcześniej upadek meteorytu z kosmosu, uderzenie skały z kosmosu na dany rejon na świecie, na dane państwo w danym dniu i to wszystko się zrealizowało. Mniej więcej w połowie września była taka przepowiednia i w połowie sierpnia była taka przepowiednia, a w połowie września ona się zrealizowała właśnie uderzeniem dużej skały z kosmosu właśnie nad Wielką Brytanią. I to jest jedyna przepowiednia w historii, która dotyczy upadku ciała kosmicznego, ale z dokładnymi ramami czasowymi, która się oczywiście sprawdziła, bo mamy na myśli przepowiednie, które się sprawdzają, tak, a nie jakieś ślepe, nietrafione strzały, tak. No i tyle. Dobra, to zadzwońmy do Pawła, zobaczymy, co tam Paweł dzisiaj nam opowie. Tylko ja już umówiłem się z Pawłem wcześniej na audycję. O, chyba będzie słychać, mam nadzieję, że będzie słychać. Halo, halo. Dzień dobry. A, no cześć, poczekaj, to muszę zgłośnić troszkę, bo trochę cicho Cię słychać. Tak mi się wydaje. No dobra, no to co, Paweł? No ja tutaj zapowiedziałem właśnie generalnie, że poruszymy temat ostatnich snów, ostatnich poczuć jasnowidza i powiedziałem też, że Ty kiedyś właśnie masz takiego dobrego nosa i wyniuchałeś właśnie tą przepowiednię z tym meteorytem. Dobre przeczucia mam. Tak, właśnie, że zauważyłeś właśnie, że przepowiednia z meteorytem właśnie okazała się trafiona, czego ja nawet nie zauważyłem. I teraz tak samo właśnie coś podobnego zauważyłeś z tymi ostatnimi SMS-ami. To jak chcesz, to przytocz, a ja może rzucę na ekran screena z tego SMS-a, bo ja go jeszcze nie czytałem. Powiedz Olaf, jak to się zaczęło 15 września po naszej rozmowie, przypomnij widzom.
Znaczy września, czy masz na myśli... 15 września było z tym meteorytem, a teraz przypomnij 15 marca. Aha, Wtedy tak, 15 września, a teraz 15 marca. To jest interesujące też, że stało się dokładnie 15 września wtedy i teraz 15 marca. No i rozmawiamy 15 marca 2023 i... Znaczy nie, bo ja mam 14 marca, pierwsza w nocy, 14 marca, to my musieliśmy rozmawiać 13 marca. W moje urodziny musieliśmy rozmawiać. 13 marca też rozmawialiśmy. Tak, no i wtedy poruszyliśmy te tematy. Czyli generalnie, poczekaj, to ja powiem widzom tak, że po prostu właśnie 13 marca w mojej urodziny rozmawialiśmy sobie i w takiej ogólnej rozmowie Paweł mnie zagadywał i zastanawialiśmy się nad potencjalnością po prostu występowania różnych takich zjawisk, jak właśnie jakieś tsunami, jakieś trzęsienia ziemi, jakieś wybuchy wulkanów. Tak po prostu sobie teoretyzowaliśmy i myśleliśmy właśnie o takich jakby... Trzymała się nas taka tematyka apokaliptyczna po prostu, nie? No i wtedy właśnie na kanwie tych wszystkich rozmów ja poszedłem spać i gdzieś w środku nocy jakoś wybudziłem się i poczułem właśnie tego SMS-a, którego Wam tutaj pokażę na ekranie. To może Wam go przeczytam. To jest wtorek, 1 w nocy, 14 marca, 1:10 w nocy i to jest SMS o treści wulkany nie, bo to jest po tej rozmowie z Pawłem, tak? On się pytał o wulkany i ja wtedy właśnie poczułem właśnie, że wulkany nie. A dlaczego Paweł pytał się o wulkany? Ponieważ 11 marca, tak jak jest artykuł na Polsat News, 11 marca wybuchł wulkan Merapi w Indonezji. A, racja, tak, bo faktycznie wybuchł wulkan. Wybuchł wulkan Merapi. Ja mówię o tych wulkanach, które rejestrują media. Ja nie mówię o wulkanach, które wybuchają codziennie gdzieś na całym świecie, tylko ja rejestruję to, co media głównego nurtu podają. Więc jeżeli wybuch, no to było to interesujące dla dziennikarzy i jest artykuł z 11 marca, Indonezja, wybuchł wulkan Merapi. Żeśmy rozmawiali. No i tak. No, jak wulkany, no i w nocy Olaf się wybudza i wulkany nie. Tak, czyli ja przepraszam, bo ja to źle przedstawiłem faktycznie, bo to było coś takiego, że jak coś się dzieje na świecie, to czasem Paweł do mnie dzwoni i właśnie wtedy wybuchł ten wulkan. Teraz mi się przypomniało, kurczę, że wybuchł... Jest artykuł. Tak, że wybuchł wulkan. Merapi. Tak, no i wtedy pytałem się, będą dalsze wybuchy wulkanów? No tak. I wtedy ja właśnie w nocy jak się budziłem, to poczułem właśnie, że wulkany nie, będzie trzęsienie, wielkie trzęsienie, prawie każdy kraj legnie, ale Polskę trochę ominie przez anomalię. I teraz omówię to właśnie tego SMS-a, ponieważ uważam, że to jest jeden z najlepszych SMS-ów, jaki Olaf napisał. Jest to trafione poczucie jasnowidzenia. I dlaczego? Już to udowadniam. Tylko poczekaj, ja tylko wtrącę jedną rzecz, ja przepraszam, że Ci przerwę, tylko wtrącę jedną rzecz, bo część widzów będzie nowa i może tego do końca nie rozumieć. Ja starałem się w 2 zdaniach wytłumaczyć, dlaczego ja te SMS-y piszę, ale teraz jeszcze powiem w 2 zdaniach, dlaczego te SMS-y tak wyglądają, bo ja staram się je tak prosto, krótko pisać, ale żeby jak największa treść kryła się za tymi zdaniami. One mi bardzo mocno przypominają takie zdania prorocze właśnie, proroków ze Starego Testamentu, ale to może być tylko taka zbieżność. I generalnie dlatego one wyglądają tak jakby tajemniczo, tak, że tutaj jakoś legnie, tam coś się wydarzy, bo to są po prostu krótkie zdania, tak, w nich jest jakaś taka mądrość, jakiś przekaz jest, ale to są bardzo krótkie zdania. Proszę właśnie zwrócić na to uwagę, że to nie jest cała rozpiska, tak, tylko proste, krótkie zdanie, które potem się realizuje. No dobra, to tak chciałem powiedzieć, żeby ludzie wiedzieli, że to jest taka metafora jakby, tak? Taki ogólny opis wydarzeń, tak? Bo to ciężko w jednym zdaniu opisać, co się będzie działo na całej kuli ziemskiej, ludzie. No. Czyli rozmawiamy 13 marca w urodziny Olafa, potem rozmawiamy 15 marca i powstaje ten SMS wulkany nie, dlatego że 11 marca wybuchł wulkan Merapi w Indonezji. I co się zdarzyło w ciągu następnych dni? Dziennikarze nie piszą o żadnych wulkanach, więc to jest pierwszy dowód trafionego jasnowidzenia. Nie piszą o żadnych wulkanach, bo wulkan był 11 marca Merapi, a potem w następnych dniach cisza. Nie piszą dziennikarze o żadnych wulkanach, nie ma w mediach o żadnych wulkanach. Czyli jest trafiony, wulkany nie. Będzie trzęsienie. Ja też zauważyłem, że Olaf w tym kontekście na filmiku mówił na temat też trzęsienia jako krach finansowy i zdarzyło się to, że po tym SMS-ie dziennikarze zaczęli pisać na temat jednego z banków w Ameryce, który ma problemy finansowe, a potem pisali na temat banków takich jak Credit Suisse i banków jak Deutsche Bank, który tak samo stracił tam około 13%, czyli bo Olaf
tak jak tłumaczył widzom, trzymał się tego, że będzie krach finansowy jako trzęsienie krachu finansowego, a potem w następnym filmiku stwierdził, że jak już weszły te trzęsienia, no to będą też trzęsienia ziemi jako krach finansowy i będą równolegle też szły jako trzęsienia ziemi jako fizycznie, bo na początku myślał, że to odnośnie krachu finansowego, gdzie jest trafiony i krach finansowy, sprawdził mu się, ponieważ ma jeszcze tam innego SMS-a, o czym dowiedziałem się dzisiaj, ma innego SMS-a, który jest trafiony jeszcze z krachem finansowym, co do dnia 2 miesięcy, ale w tym SMS-ie też trafił, bo on to na wizji dokładnie tego dnia jest dowód kolejny jasnowidzenia, że i posypały się banki, bo w Ameryce ten bank jeden i Credit Suisse i Deutsche Bank, czyli i weszło z krachem finansowym i weszło także z trzęsieniami ziemi. I teraz dowód na trzęsienia ziemi. Tu jest w SMS-ie napisane, będzie trzęsienie, wielkie trzęsienie. Prawie każdy kraj legnie, ale Polskę trochę ominie przez anomalię. Zaraz omówimy anomalię, a teraz wielkie trzęsienie. Pierwsze to trzęsienie, które było 6 lutego 2023 roku, miało amplitudę w skali, miało magnitudę w skali Richtera 7,8. 7,8. To jest bardzo duże trzęsienie, to było 6 lutego. Potem było trochę to wyciszone, to znaczy cały czas są wstrząsy wtórne. One tam mają od 2 do 5 w skali Richtera. Nawet było 6,5, tam było 20 lutego tego roku, duże trzęsienie ziemi 27 lutego w Turcji. Mówię o Turcji, 20 luty, 27 luty. Mnie interesują trzęsienia ziemi około 7 i powyżej 7. Dlatego po napisaniu tego SMS-a pierwsza rzecz, która się zdarzyła, to było trzęsienie ziemi. W ogóle stały się trzy duże trzęsienia ziemi na 3 kontynentach. Pierwszy, 16 marca. 16 marca 2023 roku w pobliżu wysp Kermadec, to jest obok Australii. Jak jest Australia, to obok jest Nowa Zelandia i to są wyspy należące do Nowej Zelandii i było trzęsienie ziemi, magnituda 7,1. Żeby nikt nie zarzucał, że tak, że są trzęsienia ziemi w Turcji. Są cały czas. Wstrząsy wtórne są cały czas. Mnie chodzi o trzęsienia ziemi takie duże na 3 kontynentach po tym SMS-ie, czyli pierwszy 16 marca, drugi 19 marca Ekwador, czyli to drugi kontynent Ameryka Południowa i trzeci kontynent Azja 21 marca. Czyli rozmawiamy sobie 13 marca, 15 marca, Olaf się w nocy wybudza, ma natchnienie, pisze tego SMS-a i pisze trzęsienia, wielkie trzęsienia. Udowodniłem wcześniej, że nie było w tym czasie, dziennikarze nie piszą o żadnych dużych wybuchach wulkanów, czyli pierwsza część SMS-a się sprawdza dokładne trafienie jasnowidzenia, wulkany nie, dlatego, bo rozmawiałem o 11 marca z nim, Merapi co było. Druga część udowadniam teraz, przedstawiam jako dowód trafiony jasnowidzenia, że po tym SMS-ie były wielkie trzęsienia ziemi na 3 kontynentach, około 7 w skali Richtera albo powyżej skali Richtera. I jeszcze raz przypominam, 16 marca pierwszy kontynent, czyli Nowa Zelandia, wyspy Kermadec, które należą tam do pacyficznego pierścienia ognia, 7,1 magnituda. Potem 19 marca Ekwador, trzęsienie ziemi o magnitudzie 6,8. Pierwsze to podaje TVN24, drugie 19 marca podaje Polsat News i 21 marca potężne trzęsienie ziemi w Azji. Ja nie mówię o tym, które było tam 6,5 w Afganistanie i 4,5 na innych terenach. Ja mówię o północnym Pakistanie. W północnym Pakistanie była odczuwalne 7,7 stopni w skali Richtera. Czyli podsumowując, 3 trzęsienia ziemi. 16 marca 7,1 Nowa Zelandia, wyspy Kermadec, 19 marca 6,8 Ekwador i 21 marca ja mówię o 7,7 w skali Richtera północny Pakistan. Tam było, czyli 3 wielkie trzęsienia ziemi na 3 kontynentach. Lecimy dalej z tym SMS-em. Poczekaj sekundę, tylko nie udowodniłem teraz wcześniej, bo nie było w tym czasie żadnych wulkanów. Będzie trzęsienie, wielkie trzęsienie. No i właśnie to ostatnie też w Azji, ale w ogóle te 3 trzęsienia ziemi są albo około 7 w skali Richtera, tam jedno było 6,8, a tak to 7,1, 7,7 i
to są wielkie już trzęsienia ziemi, około 7 i powyżej 7, dlatego nawiązałem to do trzęsień ziemi z 6 lutego, bo 6 lutego w Turcji było 7,8. Okej, ja tylko wtrącę, Paweł, na sekundkę, daj mi 2 zdania, to ja chcę tylko powiedzieć, bo część ludzi jakby pływa jak ryby w tym temacie i to bardzo dobrze wie, o czym my mówimy, a część ludzi może do końca tego nie rozumieć. Chodzi o to, że w takim krótkim SMS-ie, w takim krótkim zdaniu w tym SMS-ie, ja lubię je nazywać SMS-ami proroczymi, mam nadzieję, że nikogo tutaj bardzo religijnego nie urażę, chodzi o to po prostu, że to są takie predykcje, to chodzi o to, że w tym krótkim SMS-ie jest napisane właśnie, że wulkany nie i wtedy przez następny tydzień faktycznie nie wybuchały już wulkany, ale trzęsienie ziemi i faktycznie były trzęsienia ziemi i było bardzo dużo tych trzęsień, nawet więcej niż zazwyczaj, bo tak raz na miesiąc, raz na tydzień coś słyszymy, a tu akurat były na 3 kontynentach, w ciągu 1 tygodnia na 3 kontynentach, akurat po tym SMS-ie. No i sceptyk może powiedzieć, że to jest taki niesamowity zbieg okoliczności, a ludzie, którzy dłużej analizują tak samo jak my te SMS-y, to wiedzą, że tutaj zbiegów okoliczności nie ma, bo jak powiedział mój ulubiony sceptyk, taki Mateusz, to jest Gdańska, archeolog, właśnie to mówił, że już po jakimś czasie to on się zaczyna nad tym zastanawiać, bo albo istnieje to jasnowidzenie, albo po prostu jest tutaj dziesiątki, a nawet setki dziwnych zbiegów okoliczności. Tak czy inaczej jest to bardzo ciekawe i dla sceptyków, i dla ludzi, którzy wierzą właśnie w jasnowidzenie Teraz i w takie chciałbym rzeczy. dokończyć dalszą część, udowodnić, czyli udowodniłem w tym momencie wulkany nie jako dowód, bo rozbiłem na części pierwsze Tego prostego SMS-a, tak. czyli wulkany nie udowodniłem jako trafność tego jasnowidzenia, bo nie było w tym czasie żadnych wulkanów. Potem będzie trzęsienie, wielkie trzęsienie, było na 3 kontynentach około 7 albo powyżej 7 w skali Richtera, było wielkie trzęsienie, a nawet w tym ostatnim 285 milionów ludzi zostało dotkniętych, ale ja się koncentruję na północnym Pakistanie, gdzie było 7,7, czyli na 3 kontynentach około 7 albo powyżej 7 w skali Richtera, tak jak w Turcji 6 lutego 7,8. To mówię o wielkim trzęsieniu, bo to już 7 to są wielkie już trzęsienia ziemi. Ale warto wspomnieć, że oni mówili, że będzie, że tam obszar chyba przez 300 milionów ludzi zamieszkały, czyli że te trzęsienie było takie jeszcze szerokie, to też się nie? odnosi do tego słowa wielkie trzęsienie, tak, no bo to już jest wielkie trzęsienie. Tak, że wiele krajów, tak. 285 milionów ludzi, to nie tylko na 3 kontynentach były te wielkie trzęsienia ziemi, wielkie dlatego, że było około 7 albo powyżej 7 w skali Richtera, a także to ostatnie z 21 marca w Azji dotknęło obszar 285 milionów ludzi jako wielkie trzęsienie, więc jakby podwójne trafione jasnowidzenie. Dalej, prawie każdy kraj legnie, ale Polskę trochę ominie. No i co się stało? Stało się to, że przez anomalię, ważne słowo jest anomalie, co się stało w Polsce i dziwnym trafem stało się to też w Gdańsku, tam gdzie Olaf mieszka. I stało się to też w momencie, kiedy Olaf miał drugi sen odnośnie tego śpiewu aniołów. To też się stało, to też jest ciekawe, połączone z drugim SMS-em, ale koncentruję się tutaj. Tutaj tylko na sekundę Ci przerwę, że dla ludzi, którzy nie wiedzą, to tutaj wkleję linki i te ostatnie sny i te SMS-y są dostępne na kanale właśnie Jasnowidza z Gdańska. To jest taki mały kanał, co ma 1000 subskrybentów i tam można sprawdzić to wszystko, co my mówimy, ten sen właśnie z tym śpiewem aniołów, to możecie sobie sprawdzić właśnie ostatnie filmy właśnie na kanale Jasnowidza z Gdańska. Tutaj się pojawi właśnie link i odniesienie właśnie do tych rzeczy, bo teraz przeskoczyliśmy z tamtego kanału na ten kanał i teraz audycje będą na tym kanale, ale dla tych, którzy są nowi, to mówię, że warto sprawdzić jeszcze ten kanał Jasnowidza z Gdańska, co ma 1000 subskrybentów. No przepraszam, jeszcze raz. O kurczę. Wyłączyłem Pawła niechcący. O kurczę, zaraz. Zaraz jeszcze raz. Drogi widzu, jeśli podczas słuchania tego materiału poczujesz, że ta cała praca ma sens i znajdziecie natchnienie, by odwdzięczyć się, pod każdym filmem znajdują się namiary do przelewu. Wszystkim dotychczasowym darczyńcom bardzo dziękuję. Każda kwota jest na wagę złota. Wszystkie znajdujące się tutaj wizje i poczucia są darmowe, a każdy datek jest wolną wolą każdego z Was. Bardzo dziękuję, pozdrawiam Was serdecznie, z Panem Bogiem, hej!